Witamy naszych nowych i starych widzów. Znajdujesz się na kanale poświęconym kotłom z ogrzewaniem elektrodowym. Zainstalowaliśmy kolejny kocioł elektrodowy dla budynku biurowego o powierzchni 300 m², a teraz pokażemy i krótko o tym opowiemy. Tym razem zainstalowaliśmy Geyser Galan 15, kocioł trójfazowy o mocy 15 kW. W kotłowni biura naszego klienta został zainstalowany kocioł gazowy Wyland. Cały system grzewczy został zainstalowany za pomocą rur miedzianych. W związku z tym zainstalowaliśmy kocioł elektrodowy również z rurami miedzianymi równolegle do kotła gazowego. Użyto rury miedzianej o średnicy 22 mm. Zainstalowaliśmy również dodatkową pompę obiegową, grupę bezpieczeństwa, filtr i skrzynkę sterowniczą kotła. Nie instalowaliśmy zbiornika wyrównawczego, ponieważ zostanie wykorzystany istniejący zbiornik z istniejącego systemu grzewczego. Jak widać, podłączyliśmy termostat Wi-Fi do sterowania kotłem elektrodowym za pomocą smartfona. Klient będzie używał go do sterowania kotłem elektrodowym w oparciu o temperaturę powietrza. Termostat TR16, który również został zainstalowany w skrzynce sterowniczej, służy do sterowania pracą kotła elektrycznego na podstawie temperatury czynnika chłodzącego. Oba termostaty są połączone szeregowo. Oznacza to, że jeśli zadziała jeden z nich, kocioł się wyłączy, mimo że drugi termostat nie zadziałał. Nie wydał polecenia wyłączenia kotła. Dlatego logiczne jest, że temperatura na TR16 jest świadomie ustawiona na wyższą niż potrzeba, na przykład 80 stopni. Za pomocą termostatu Wi-Fi można sterować pracą kotła według temperatury powietrza. Przy okazji, jako czynnik grzewczy służy nam zwykła woda pitna z sieci wodociągów. Zainstalowaliśmy również amperomierz trójfazowy, aby w łatwy sposób monitorować natężenie prądu, które w pracy kotła elektrodowego zależy od oporu nośnika ciepła. W naszym przypadku woda. Przypomnijmy, im mniejszy opór wody, tym większa moc, a im większa moc, tym mocniejszy kocioł elektrodowy. I na odwrót. Jeśli woda przewodzi więcej prądu, co zdarza się rzadko, należy dolać wody destylowanej. Jeśli woda słabiej przewodzi prąd, co zdarza się częściej, należy dodać odrobinę soli. Na przykład w naszym przypadku kocioł o mocy 15 kW powinien wskazywać na amperomierzu 23 ampery na fazę przy 60 stopniach. Woda zwiększa również przewodność po podgrzaniu. Oznacza to, że zmniejsza opór. Jak widać, w naszym przypadku przy temperaturze 41 stopni mamy 18 amperów, co odpowiada arkuszowi danych 15-kilowatowego kotła. Rozpocznijmy więc instalację. Najpierw podłączamy do kotła 5-żyłowy przewód miedziany o przekroju kwadratowym 6 mm. Następnie przykręcamy grupę bezpieczeństwa i wszystkie możliwe adaptery, zawory kulowe i tym podobne. Zaznacz na ścianie przyszłe miejsce ustawienia kotła elektrodowego. Przylutujmy gwinty do rur, trójników, kolan i tym podobne. Zamontuj przewody zasilania i powrotu kotła elektrodowego. Wpinamy się w istniejący system ogrzewania. Dalsze prace związane z zasilaniem elektrycznym. Podłączamy się do rozdzielni elektrycznej, która znajduje się w innym pomieszczeniu niż kotłownia. Przewiercamy otwory przez ściany, aby przeprowadzić kabel zasilający. Jak widać, kabel zostanie przykryty sufitem podwieszanym. Aby zainstalować nasz kabel pionowo na ścianie zewnętrznej w pobliżu rozdzielnicy, należy sprawdzić ścianę za pomocą testera okablowania podtynkowego pod kątem obecności wszelkiego rodzaju przewodów pod napięciem, aby nie uszkodzić ich podczas montażu rury kablowej. Następnie montujemy plastikową rurę o średnicy 22 mm z umieszczonym wewnątrz kablem. Podłącz kabel zasilający w rozdzielnicy do oddzielnego trójbiegunowego wyłącznika prądu. Włączamy kocioł. I to jest wszystko na dziś. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej. Łącze znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych filmikach.